Indiana Jones to postać kultowa. Wielu z nas, cóż, przynajmniej ja, wychowywało się w czasach, kiedy jeszcze takie produkcje jak Poszukiwacze Zaginionej Arki, Świątynia Zagłady oraz Ostatnia Krucjata były jednymi z najbardziej kultowych filmów. Postać, w którą wcielił się Harrison Ford, do dzisiaj pozostaje w pamięci. Dawniej jednak powodowała, że każdy młody widz, chociaż starszy pewnie też, chciałby założyć fedorę i wyruszyć na szalone przygody rodem właśnie z tego uniwersum. Szczególnie, że sama seria filmów, pomimo swej fantastyki, oparta była na faktycznych, mniej lub bardziej miejscach oraz artefaktach. Mam na imię Julian. Na YouTubie możecie mnie znaleźć pod pseudonimem Kaimi. I nie wiem jak wy, ale osobiście czekałem na premierę Indiana Jones and the Great Circle z nieukrywaną ekscytacją. I kiedy w końcu miałem szansę zagrać na premierę, kierowały mną przede wszystkim nostalgia oraz fascynacja. Jako ogromny fan przygód Indiego zagłębiłem się w fabułę Wielkiego Kręgu i po blisko 20 godzinach i długich przemyśleniach jestem gotowy wrócić do was z moją subiektywną opinią o grze Indiana Jones and the Great Circle. Grę ukończyłem na poziomie trudnym oraz z rozbudowanymi zagadkami. Jednak zacznijmy od początku. Postać Indiany Jonesa towarzyszy nam już od 1981 roku. Jest to postać w całości wykreowana przez George'a Lucasa. Tak, tego George'a Lucasa. Jak doskonale wiemy na przykładzie innej marki spod rąk tego pana, ma on naturalny talent do tworzenia arcydzieł. Nie inaczej było właśnie z Indiem. W rolę tytułowego bohatera wcielił się nie kto inny jak sam Harrison Ford. Ewidentnie panowie w tamtych czasach bardzo się lubili. Każdy z filmów przedstawiał przygody Indiego w innej części świata i na tropie innej zagadki, która może doprowadzić do końca świata. Lub kolejnego artefaktu. W każdym razie wszystko mogło koniec końców zniszczyć świat. W międzyczasie otrzymaliśmy też kilka gier z tej serii, w której niestety nigdy nie było dane mi zagrać. No może poza Lego Indiana Jones, który tworzony był jeszcze zgodnie z prostotą gier z serii Lego. Osobiście bawiłem się przy nim wybornie i to jeszcze na PSP. W końcu, w roku 2024 otrzymujemy grę, na którą każdy fan Indiego czekał. Grę opus magnum, przygody ukochanego bohatera i to jeszcze z perspektywy jego oczu. Jest tylko jeden mały haczyk. Grę stworzyło studio Machine Games, a więc twórcy odpowiedzialni za Wolfenstein, czyli gatunek FPS, do którego Great Circle ciężko zaliczyć. A więc, jak wypada gra o zawadiackim archeologu? Chętnie na to pytanie odpowiem, ale najpierw powiedzmy co nieco o bohaterze. Nasza tytułowa postać jest już, jak wcześniej wspomniałem, zawadiackim archeologiem, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie Harvarda w USA. Poza pracą posiada nietypowe hobby, na które składają się poszukiwania zaginionych artefaktów, walka z nazistami, wpadanie w liczne kłopoty i ogniste romanse. Można więc śmiało powiedzieć, że to postać bardzo kolorowa, której nie da się nie lubić. Indiana posiada bardzo rozległą wiedzę z zakresu starożytnych kultur i ich historii, na co miał bezpośredni wpływ ojciec głównego bohatera. Stanowi to dla Uniwersytetu Harvarda ogromną wartość dodaną, jednak nie powoduje, że protagonista jest przez władze uczelni bardzo lubiany. Jego wieczne eskapady za skarbami starożytnego świata, pomimo że w większości zakończone powodzeniami, powodują, że często musi on wyjeżdżać, co przekłada się na jakość zajęć, które prowadzi. Szczęśliwie dzięki pomocy dobrego przyjaciela, również wykładowcy, dotychczas udało mu się zachować pracę. Dotychczas. To istotne słowo. W trakcie odbywanej przygody w Wielkim Kręgu dowiadujemy się, że Indiana zostaje zwolniony z uniwersytetu, co ma nieznaczny wpływ na jego pozytywne samopoczucie. Jednak tylko na krótką chwilę, ponieważ po kilku minutach zdaje się on tym faktem zupełnie nie przejmować, co można zrozumieć patrząc na to, co dzieje się wokół. Tym krótkim wstępem przejdźmy sobie do fabuły. Indiana Jones and the Great Circle jako jedno z kolejnych dzieł o tytułowym protagoniście poświęca zaledwie niewielką uwagę pracy wykładowcy, a zdecydowanie bardziej rzuca nas w wir akcji już jako poszukiwacza skarbów lub jak kto woli, łowcy przygód. Przez kilkanaście godzin zwiedzimy Watykan, Tajlandię, Egipt oraz Chiny. Każda ze wspomnianych lokacji stanowi mały, otwarty obszar, więc powiedzieć śmiało można, że najnowsza gra od Machine Games to semi-open world. Fabuła bowiem w wielu miejscach jasno wskazuje nam, dokąd mamy się udać, ale wciśnięte tu i ówdzie zadania poboczne odpowiednio rekompensują poczucie zamknięcia, dając nam szansę na dokładniejsze poznanie każdej mapy. Nasz bohater przez przypadek w obliczu włamania na uniwersytet odkrywa ogromną intrygę mającą na celu odnalezienie Wielkiego Kręgu.
czyli fikcyjnej zależności pomiędzy jednymi z najbardziej ikonicznych budowli i miejsc z czasów starożytnych. Po chwili okazuje się, że Indy ma na ten temat ogromną wiedzę i owy wielki krąg jest mistycznym skarbem, za który każdy archeolog dałby się pokroić. W miarę fabuły dowiadujemy się, że owy skarb nie jest do końca tym, czym miałby być. Mocno na pierwszy plan wchodzą aspekty metafizyczne, magiczne i fantastyczne. Nic w tym oczywiście dziwnego. To Indiana Jones. Historia jest wartka, ciekawa oraz pełna smaczków dla fanów tejże serii z kultową już uwagą o lęku protagonisty przed wężami. Archeolog, który boi się węży, to zawsze budziło i nadal budzi zastanowienie. Jednak buduje charakter postaci jako awanturnika, który ma jednak pewne lęki. Nie jest terminatorem swojego świata, a faktyczną postacią i chce, żebyśmy się z nim utożsamiali, co jest niewielkim, lecz genialnym posunięciem w czasach kina superbohaterskiego, gdzie widzimy bohaterów tak męskich, że najgorsze koszmary każdego z nas boją się ich. Stopniowo w miarę rozwoju akcji poznajemy kilka postaci niezależnych, które, co muszę przyznać, zostały napisane w bardzo ciekawy i spójny dla tego świata sposób. Każda z nich ma swoje motywacje oraz charakter, co nie jest trudnym zabiegiem, kiedy mówimy o ograniczonej liczbie postaci w grze półzamkniętej. Jednak czy powoduje to element przekoloryzowania? Ani trochę. Wszystko jest idealnie dopasowane do kanwy Indiany. Więc nawet jeżeli trochę by było, to jest to zabieg dodający grze tylko polotu. Ciekawska i lekkomyślna reporterka, tajemniczy i cichy członek bractwa, czy szalony i skupiony na osiągnięciu celu nazista to tylko część z nich. Każda wnosi coś swojego, co pozytywnie odbija się na imersji oraz gameplayu. Oczywiście będą postacie, które polubimy i takie, które znienawidzimy. Jednym będziemy kibicować, inne będziemy linczować za ich działania. Ale tak to powinno wyglądać. Nigdy nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok żadnej postaci. A tutaj po prostu się tak nie da. Jeżeli chodzi o świat, który w grze przygodowej powinien grać pierwsze skrzypce, to zdecydowanie nie mamy na co narzekać. Prawdą jest, że Machine Games dostarcza nam kilka map, które mają tworzyć złudne wrażenie otwartego świata i to faktycznie grze się udaje. Watykan, piramidy w Gizie czy Szanghaj robią wrażenie. Tak to już chyba jest, że z perspektywy pierwszej osoby świat wydaje się większy i bardziej interesujący. Cóż, przynajmniej dla mnie. Indiana Jones wykorzystuje znane lokacje, które w większości istnieją i dodaje do nich kilka przygodowych elementów, które podkręcają ogólną pikanterię dla samozwańczych poszukiwaczy przygód. Innymi słowy, pomimo zamkniętych map odnosimy wrażenie, że teren, po którym się poruszamy, jest duży. Wynika to m.in. z inteligentnie zaprojektowanych ścian. Bardzo często na naszej drodze staną urwiska, zamknięte drzwi w grobowcach lub po prostu śmiertelne pułapki, które zmuszą Jonesa do poszukiwania innej drogi. Niezależnie od naszych chęci przyczepienia się do budowy świata przedstawionego, ciężko jest znaleźć cokolwiek, co stanowiłoby słabość gry. Poza tym, każda z lokacji dostarcza nam szereg zadań głównych i pobocznych, które potrafią wciągnąć. Samo przedstawienie świata jest oszałamiające. Miejscówki potrafią wywołać efekt wow, a ruiny czy podziemia pełne pająków i węży postawić włosy na karku. Jednak klimat gra tutaj pierwsze skrzypce. Widać, że twórcy chcieli położyć duży nacisk na imersję, na poczucie, że jednak jesteśmy tym niesławnym łowcą przygód. I to im się kurczę udało. Gra bardzo dużo czerpie z filmów, dlatego możemy się spodziewać różnych smaczków i easter eggów, które fani podłapią bez mrugnięcia okiem. Indiana Jones and the Great Circle jest grą stawiającą na rozgrywkę pierwszoosobową, chociaż mamy momenty, kiedy przełączona zostaje ona na widok trzecioosobowy. W szczególności zmiana ta zachodzi w momencie wspinania się i huśtania na biczu. Przełączenie między widokami odbywa się automatycznie i nie wybija. Pomimo tego, że w ramach naszego arsenału poza biczem posiadamy również różne rodzaje broni strzeleckiej oraz improwizowanej, np. butelka czy noga od krzesła, to gra ma bliżej do pierwszej części Call of Juarez niż do Call of Duty. Walka wręcz oraz dystansowa zostały tutaj mocno uproszczone. Pistolety oraz karabiny nie mają tak zwanego kopa, a każdą walkę na pięści da się wygrać stosując metodę ciągłych uderzeń i uników. Na pewno zależy to od stopnia trudności, na jakim przyszło nam grać, natomiast mogłoby to być wyniesione na troszkę wyższy poziom. To, co spowodowało moje zaskoczenie, to sposób, w jaki gra nie zachęca nas do używania broni strzeleckiej. Sam Indiana rzadko używał pistoletów czy karabinów. Oczywiście w naszej pamięci istnieje sławna scena z rewolwerem,
Natomiast gra mocno stawia na element skradankowy. Dopuszczalne jest ewentualne użycie pięści. Strzelanie powinno być ostatecznością, ponieważ dopóki bijemy przeciwników, to oni również odpowiadają walką wręcz. Jeżeli natomiast do kogoś strzelimy, wtedy wszyscy świadomi naszej obecności oponenci zmieniają się w grupę terminatorów i w chwilę robią nam dzień sądu. Indiana, jak przystało na nauczyciela uniwersyteckiego, do najmocniejszych nie należy, więc po przyjęciu serii na klatę pada trupem, a my musimy powtarzać etap. Czasem dłuższy, niż byśmy tego chcieli. W ramach obrony powiem, że checkpointy zostały skonstruowane w sposób przemyślany, dzięki czemu rzadko musimy nadgonić kilka minut rozgrywki. Ciekawy jest system rozwoju bohatera. Składa się on z 2 czynników: punktów wiedzy, które zbieramy za wykonywanie zdjęć ważnym punktom, skarbą bądź reliktą oraz książką. I tak, dobrze słyszeliście, książką. W trakcie przemierzania rozległych map będziemy trafiać na różne znajdźki, które potem wymieniamy w specjalnych miejscach na książki, pozwalające nam na wykupienie umiejętności oraz zwiększenie atrybutów postaci. Podobać się może również podkładka fabularna, która daje nam poczucie, że nie szukamy kompletnie bez sensu. W trakcie naszej przygody trafimy na wiele zagadek, niektóre są proste, ale bywają i takie, które wymagają od nas wyciągnięcia notesu i długopisu i zapisania paru notatek. Bardzo podobało mi się, że gra daje nam możliwość wyboru na początku, czy interesują nas rozbudowane zagadki bez podpowiedzi, czy zagadki proste. Zdecydowanie każdemu polecam zagrać z rozbudowanymi. Jesteśmy w końcu poszukiwaczami przygód. Chciałbym jeszcze na zakończenie wrócić do zadań głównych i pobocznych. Jak wspomniałem, gra serwuje nam dość solidną porcję tego i tego. O tyle, o ile zadania główne mieszczą się w kanwie historii przygodowych, o tyle niestety niektóre zadania poboczne to głównie pojedź, sprawdź, znajdź, przynieś, pozamiataj. Niektóre z nich przyjemnie zakrawają o granicę fantastyczną, jak na przykład zadanie ze złotym haczykiem, jednak w trakcie mojej gry skupiłem się tylko na kilku z nich, które wydawały mi się najciekawsze. Co ważne, nie wnoszą one do gry nic, co miałoby znaczący wpływ na postęp fabuły, więc ich wykonywanie to decyzja czysto subiektywna. Podsumowując, Indiana Jones to w mojej opinii gra, na którą fani postaci naukowca archeologa czekali. W porównaniu do poprzednich gier z tej serii daje się nam ona wczuć w pełni w rolę poszukiwacza przygód. Pozwala ona spojrzeć jego oczami na świat oraz jego oczami wyszukiwać pułapek. Jednak śmiało można powiedzieć, że nie jest to produkcja tylko dla fanów. Powinien w to zagrać każdy, kto ma pojęcie, ma blade pojęcie lub nie ma pojęcia, kim jest główny bohater. Dlaczego? Dlatego, że widać, że Machine Games czerpała garściami z materiału źródłowego. Doktor Indiana Jones jest charyzmatyczny, dowcipny oraz zawadiacki, czyli taki, jakiego go zapamiętaliśmy. Warto zagrać dla świata, tego co gra chce nam pokazać. Na pewno znajdziecie w niej coś, co zostanie z wami na dłużej. I w końcu, warto zagrać dla samej fabuły, która zakrawa o nadnaturalne siły, magię czy inne wymyślne rzeczy, ponieważ ich odbiór jest bardzo przyjemny i nie wieje nudą, a wręcz potrafi pobudzić wyobraźnię. A to jest coś, czego ja oczekuję od gry, dlatego śmiało mogę powiedzieć, że bawiłem się świetnie. Jeżeli w przyszłości będzie miała pojawić się kolejna część z tej samej serii od Machine Games, to pozostaje mi tylko powiedzieć: jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak mi szło w Indiana Jones and the Great Circle, to zapraszam was do odwiedzenia playlisty Przygoda w starym dobrym stylu na moim kanale. Link znajdziecie w opisie. Jeżeli spodobał wam się film, to zachęcam was do pozostawienia łapki oraz zasubskrybowania kanału. Na pewno da mi to dodatkową motywację do dalszego nagrywania takich opinii. Dajcie również znać w komentarzu, co wy sądzicie o Indiana Jones and the Great Circle. Zachęcam was również do odwiedzenia kanału Krytyczna Porażka, czyli kanału w całości skupiającemu się na papierowych RPG, gdzie gram jako jeden z graczy. Link również znajdziecie w opisie. Natomiast ja się dzisiaj z wami żegnam. Mówił do was Kajmi i do zobaczenia.